Dzisiaj obchodzone jest święto dziadków Jezusa. Pan zechciał, abyśmy się tak licznie spotkali właśnie z tej okazji, tak drogiej zarówno Wam, jak i mnie. W domu Joachima i Anny mały Jezus poznawał swoich przodków i doświadczył bliskości, czułości i mądrości dziadków. Pomyślmy i my o naszych dziadkach i zastanówmy się nad dwoma ważnymi aspektami. Has wanted to gather us all together precisely on this occasion, so dear to you and to me. It was in the home of Joachim and Anne that the child Jesus came to know his older relatives and experienced the closeness, tender love, and wisdom of his grandparents. Let us think about our own grandparents and reflect on two important things. Pierwszy. Jesteśmy dziećmi historii, której należy strzec. Nie jesteśmy odizolowanymi jednostkami, nie jesteśmy wyspami. Nikt nie przychodzi na świat w oderwaniu od innych. Nasze korzenie, miłość, która na nas czekała i którą otrzymaliśmy przychodząc na świat, środowiska rodzinne, w których wzrastaliśmy, są częścią wyjątkowej historii, która nas poprzedziła i zrodziła. Nie wybraliśmy jej, ale otrzymaliśmy jako dar. Jest to dar, do którego ostrzeżenia jesteśmy powołani. Jesteśmy bowiem, jak przypomina nam Księga Syracha, potomstwem tych, którzy odeszli przed nami, ich dobrym dziedzictwem. Dziedzictwem, które niezależnie od osiągnięć czy autorytetu jednych, inteligencji lub kreatywności drugich, wyrażanej w pieśni lub poezji, ma swoje centrum w sprawiedliwości, w byciu wiernym Bogu, Jego woli. I to właśnie nam przekazali. Aby naprawdę przyjąć to, kim jesteśmy i jak cenni jesteśmy, musimy przyswoić sobie tych, od których się wywodzimy, tych, którzy nie myśleli jedynie o sobie, ale przekazali nam skarb życia. Jesteśmy tu dzięki naszym rodzicom, ale także dzięki naszym dziadkom, dzięki którym doświadczyliśmy, że jesteśmy na świecie upragnieni. To oni często kochali nas bez ograniczeń i niczego od nas nie oczekując. Brali nas za rękę, gdy się baliśmy. Dodawali otuchy w mrokach nocy. Zachęcali, gdy za dnia musieliśmy stawić czoła życiowym wyborom. Dzięki naszym dziadkom doświadczyliśmy czułości dziejów, które nas poprzedziły. Nauczyliśmy się, że dobroć, łagodność i mądrość to solidne korzenie człowieczeństwa. W domu dziadków wielu z nas oddychało wonią Ewangelii, mocą wiary, która ma posmak domu. Dzięki nim odkryliśmy wiarę rodzinną, domową. Tak, bo wiara jest zasadniczo przekazywana w ten sposób, jest przekazywana w dialekcie, jest przekazywana poprzez uczucie i zachętę, troskę i bliskość. First of all, we are children of a history that needs to be preserved. We are not isolated individuals nor islands. No one comes into this world detached from others. Our roots
the love that awaited us and welcomed us into the world, the families in which we grew up, are part of a unique history that preceded us and gave us life. We did not choose that history. We received it as a gift, one that we are called to cherish, for as the book of Sirach reminds us, we are descendants of those who went before us. We are their inheritance. An inheritance that, quite apart from any claim to prestige or authority, intelligence or creativity in song or poetry, is centered on righteousness, on fidelity to God and His will. This is what they passed on to us. In order to accept who we really are and how precious we are, we need to accept. We need to accept as part of ourselves the men and women from whom we are descended. They did not simply think about themselves, but passed on to us the treasure of life. We are here thanks to our parents, but also thanks to our grandparents, who helped us feel welcome in the world. Often, they were the ones who loved us unconditionally, without expecting anything back. They took us by the hand when we were afraid, reassured us in the dark of night, encouraged us when in the full light of day we faced important life decisions. Thanks to our grandparents, we received a caress from the history that preceded us. We learned that goodness, tender love, and wisdom are the solid roots of humanity. It was in the homes of our grandparents that many of us breathed in the fragrance of the gospel, the strength of a faith which makes us feel at home. Thanks to them, we discovered that kind of familiar faith, a domestic faith, because that is how faith is fundamentally passed on in the mother tongue, in dialect. It is passed on at home through affection and encouragement, care and closeness. To jest nasza historia, której trzeba strzec. Historia, której jesteśmy spadkobiercami. Jesteśmy dziećmi, ponieważ jesteśmy wnukami. Dziadkowie odcisnęli na nas oryginalne piętno swojego sposobu bycia, dając nam poczucie godności i zaufanie do samych siebie i do innych. Przekazali nam coś, czego nigdy nie uda się z nas wymazać, a jednocześnie pozwolili nam być osobami wyjątkowymi, oryginalnymi i wolnymi. Tak więc właśnie od naszych dziadków nauczyliśmy się, że miłość nigdy nie jest przymusem, że nie pozbawia drugiego człowieka jego wewnętrznej wolności. Tak właśnie Joachim i Anna kochali Maryję. I tak właśnie Maryja kochała Jezusa miłością, która nigdy go nie tłumiła ani nie zatrzymywała, ale towarzyszyła. Towarzyszyła mu w podejmowaniu misji, dla której przyszedł na świat. Starajmy się uczyć tego siebie jako jednostki, jako Kościół. Nigdy nie uciskajmy sumienia innych. Nigdy nie krępujmy wolności tych, którzy stają przed nami, a przede wszystkim niech nigdy nie zabraknie nam miłości i szacunku dla osób, które nas poprzedziły i są nam powierzone, będących cennymi skarbami, które strzegą historii większej niż one same. And which we are called to preserve. We are children because we are grandchildren. Our grandparents
left a unique mark on us by their original way of living. They gave us dignity and confidence in ourselves and others. They bestowed on us something that can never be taken from us, and that, at the same time, allows us to be unique, original, and free. From our grandparents, we learned that love is never forced. It never deprives others of their interior freedom. That is the way Joachim and Anne loved Mary and loved Jesus. And that is how Mary loved Jesus, with a love that never smothered him or held him back, but accompanied him in embracing the mission for which he had come into the world. Let us try to learn this as individuals and as a church. May we learn never to pressure the consciences of others, never to restrict the freedom of those around us, and above all, never to fail in loving and respecting those who preceded us and are entrusted to our care, for they are a precious treasure that preserves a history greater than themselves. Strzec historii, która nas zrodziła, mówi nam znowu księga Syracha, oznacza nie przysłonić chwały naszych przodków, nie zatracić pamięci o nich, nie zapomnieć o historii, która zrodziła nasze życie. Zawsze pamiętać o tych dłoniach, które nas pieściły i trzymały w ramionach, ponieważ to jest źródło, z którego czerpiemy pociechę w chwilach zniechęcenia, światło w rozeznawaniu, odwagę, by stawiać czoła wyzwaniom życia. Ale oznacza to również nieustannie powracanie do tej szkoły, w której uczyliśmy się i żyliśmy miłością. Oznacza to, że w obliczu wyboru, przed którymi dziś stajemy, pytamy siebie, co na naszym miejscu zrobiliby najmądrzejsi starsi, których poznaliśmy, co radzą nam lub co doradzaliby nam nasi dziadkowie i pradziadkowie. Does not mean obscuring the glory of our ancestors. We should not lose their memory, nor forget the history that gave birth to our lives. We should always remember those whose hands caressed us and who held us in their arms. For in this source, we can find consolation in moments of discouragement, a light to guide us, and courage to face the challenges of life. Yet, cherishing their memory also means constantly returning to that school where we first learned how to love. It means asking ourselves, when faced with daily choices, what the wisest of the elders we have known would do in our place. What advice our grandparents and great-grandparents would have given us. Drodzy bracia i siostry, zadajmy sobie zatem pytanie, czy jesteśmy dziećmi i wnukami, które umieją strzec otrzymane bogactwo? Czy pamiętamy o dobrych lekcjach, które otrzymaliśmy w spadku? Czy rozmawiamy z naszymi starszymi? Czy poświęcamy czas na ich wysłuchanie? Ponadto, czy w naszych coraz lepiej wyposażonych, nowoczesnych i funkcjonalnych domach potrafimy wygospodarować godną przestrzeń dla zachowania ich wspomnień, specjalne miejsce, małą rodzinną świątynię, która poprzez obrazy i drogie przedmioty pozwala nam również wznieść nasze myśli i modlitwy do tych, którzy nas poprzedzili? Czy zachowaliśmy Biblię i różaniec naszych przodków? Modlitwa
za nich i w jedności z nimi poświęcenie czasu na pamięć, zachowanie spuścizny w mgle zapomnienia, która spowija nasze zawirowane czasy, ważne jest pielęgnowanie korzeni. W ten sposób rośnie drzewo, tak buduje się przyszłość. So, dear brothers and sisters, let us ask ourselves, are we children and grandchildren capable of safeguarding this treasure that we have inherited? Do we remember the good teachings we have received? Do we talk to our elders? Do we take time to listen to them? And in our increasingly well-equipped, modern and functional homes, do we know how to set aside a worthy space for preserving their memory, a special place, a small family memorial which, through precious pictures and objects, allows us to remember in prayer those who went before us? Have we kept their Bible, their rosary beads? In the fog of forgetfulness that overshadows our turbulent times, it is essential to cultivate our roots. It is essential to cultivate our roots, to pray for and with our forefathers, to dedicate time to remember and guard their legacy. This is how a family tree grows. This is how the future is built. I tak dochodzimy do refleksji nad drugim aspektem. Oprócz tego, że jesteśmy dziećmi historii, której należy strzec, jesteśmy budowniczymi historii, którą należy budować. Każdy może odkryć, kim tak naprawdę jest, ze swoimi blaskami i cieniami, w zależności od miłości, jaką otrzymał lub której mu zabrakło. Tajemnica ludzkiego życia jest następująca. Wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi, przez kogoś zrodzonymi i ukształtowanymi, ale kiedy stajemy się dorośli, jesteśmy również powołani do bycia płodnymi ojcami, matkami i dziadkami kogoś innego. Patrząc więc na osobę, którą jesteśmy dzisiaj, zadajmy sobie pytanie, co chcemy uczynić z nami samymi. Dziadkowie, od których się wywodzimy, starsi, którzy marzyli, mieli nadzieję i poświęcili się dla nas, zadają nam fundamentalne pytanie, jakie społeczeństwo chcecie zbudować? Jakże wiele otrzymaliśmy z rąk tych, którzy odeszli przed nami. Co chcemy pozostawić w spadku naszym potomstwom? Żywą wiarę czy powierzchowną? Społeczeństwo oparte na zysku jednostek czy na braterstwie? Świat żyjący w pokoju czy w wojnie? Zdewastowane stworzenie czy dom, który nadal jest gościnny? Let us now think of the second important thing. In addition to being children of a history that needs to be preserved, we are the authors of a history yet to be written. Each of us can recognize ourselves for who and what we are, marked by both light and shadows, and by the love that we did or did not receive. This is the mystery of human life. We are all someone's children, begotten and shaped by another. But as we become adults, we too are called to give life, to be a father, a mother, or grandparent to someone else. Thinking about the people we are today, what do we want to do with ourselves? The grandparents who went before, the elderly who had dreams and hopes for us and made great sacrifices for us, ask us an essential question. What kind of a society do you want to build? We received so much from the hands of those who preceded us. What do we, in turn, want to bequeath to those who come after us? Rosewater,
That is a diluted faith or a living faith. A society founded on personal profit or on fraternity. A world at war or a world at peace. A devastated creation or a home that continues to be welcoming. I no olvidemos que en este I movimiento nie de vida zapominajmy, że ten życiodajny ruch przebiega od korzeni do gałęzi, do liści, do kwiatów, do owoców drzewa. Prawdziwa tradycja wyraża się w tym wertykalnym wymiarze, od dołu ku górze. Uważajmy, aby nie popaść w karykaturę tradycji, która nie porusza się w linii pionowej, od korzeni do owoców, ale w linii poziomej, naprzód, wstecz, która prowadzi nas do kultury cofania się, jako szukania samolubnego schronienia i która nie robi nic innego, jak tylko szufladkuje teraźniejszość i unieruchamia ją w logice zawsze tak robiono. To the leaves, to the flowers, and then to the fruit of the tree. Authentic tradition is expressed in this vertical dimension, from the bottom up. We need to be careful lest we fall into a caricature of tradition, which is not vertical, from roots to fruits, but horizontal, forward and backward. Tradition conceived in this way only leads us to a kind of backwards culture, a refuge of self-centeredness, which simply pigeonholes the present, trapping it within the mentality that says, we've always done it this way. en el evangelio que hemos escuchado. W Ewangelii, której wysłuchaliśmy, Jezus mówił uczniom, że są błogosławieni, ponieważ mogą widzieć i słyszeć to, czego tak wielu proroków i sprawiedliwych mogłoby tylko pragnąć. Wielu bowiem uwierzyło w Bożą obietnicę przyjścia Mesjasza, przygotowało Mu drogę i zapowiedziało Jego przyjście. Teraz jednak, gdy Mesjasz przyszedł, ci, którzy mogą Go zobaczyć i usłyszeć, są wezwani do przyjęcia i głoszenia Go. Jesus tells the disciples that they are blessed because they can see and hear what so many prophets and righteous people could only hope for. Many people had believed in God's promise of the coming Messiah, had prepared the way for him, and had announced his arrival. But now that the Messiah has arrived, those who can see and hear him are called to welcome him and proclaim his presence in our midst. Hermanos y hermanas, Bracia i siostry, esto también vale para nosotros. dotyczy to również nas. Nuestros predecesores Ci, którzy poprzedzili nas, przekazali nam pasję, una fuerza siłę y un anhelo, i tęsknotę, ogień, que nos którego corresponde ponowne reavivar. rozpalenie należy No se do trata nas. de custodiar cenizas, Nie chodzi o strzeżenie popiołów, ale o rozniecenie na nowo ognia, który oni zapalili. abuelos y nuestros mayores Nasi deseaban dziadkowie ver un mundo más justo, i starsi pragnęli zobaczyć świat bardziej sprawiedliwy, braterski i luchando por zjednoczony. darnos un futuro. Ahora nos toca I a walczyli o nosotros zapewnienie nam los przyszłości. Teraz kolej na nas, aby ich nie zawieść. Przy ich wsparciu, mając w nich swoje korzenie, mamy za zadanie wydawać owoce. Por favor, Jesteśmy gałęziami, które muszą rozkwitnąć i wydać nowe nasiona w historii. Zatem postawmy sobie niektóre konkretne pytania, co czynię w obliczu historii zbawienia, do której należę, i wobec tych, którzy mnie poprzedzili i mnie umiłowali. Mam wyjątkową i niezastąpioną rolę w dziejach. Jaki ślad zostawiam po sobie, co zostawiam tym, którzy idą po mnie, co z siebie daję. ¿Qué huella estoy dejando en mi camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando a los que me siguen? ¿Qué estoy dando de mí?
Często mierzy się życie zarobionymi pieniędzmi, osiągniętą karierą, sukcesem i poważaniem u innych. Ale to nie są kryteria życiodajne. Pytanie brzmi, czy rodzę życie? Czy rodzę życie? Czy wnoszę w historię miłość nową i odnowioną, której wcześniej nie było? Czy głoszę Ewangelię tam, gdzie żyję, czy służę komuś bezinteresownie, jak czynili to ci, którzy byli przede mną? Co robię dla mojego Kościoła, dla mojego miasta i mojego społeczeństwa? Drodzy bracia i siostry, łatwo jest krytykować, ale Pan nie chce, abyśmy byli tylko krytykami systemu. Nie chce, abyśmy byli zamknięci i cofający się, lecz byli twórcami nowej historii, tkaczami nadziei, budowniczymi przyszłości, czyniącymi pokój. Brothers and sisters, this also applies to us. Those who preceded us have passed on to us a passion, a strength, and a yearning, a flame that it is up to us to reignite. It is not a matter of preserving ashes, but of rekindling the fire that they lit. Our grandparents and our elders wanted to see a more just, fraternal, and solidary world, and they fought to give us a future. Now it is up to us to not let them down. It is up to us to take charge of this tradition that we have received, because tradition is the living faith of our dead. Please, we must not turn it into traditionalism, which is the dead faith of the living, as an author once said. Sustained by those who are our roots, now it is our turn to bear fruit. We are the branches that must blossom and spread new seeds of history. Let us ask ourselves then a few concrete questions. As part of the history of salvation, in the light of those who went before me and loved me, what is it that I must now do? I have a unique and irreplaceable role in history, but what mark will I leave behind me? What am I doing? What am I passing on to those who will come after me? What am I giving of myself? Often, we measure our lives on the basis of our income, our type of career, our degree of success, and how others perceive us. Yet, these are not life-giving criteria. The real question is, am I giving life? Am I giving life? Am I ushering into history a new and renewed love that was not there before? Am I proclaiming the gospel in my neighborhood? Am I freely serving others the way those who preceded me did for me? What am I doing for our church, our city, our society? Brothers and sisters, it is easy to criticize, but the Lord does not want us to be mere critics of the system or to be closed and to be looking backwards, as says the author of the letter to the Hebrews. Rather, he wants us to be artisans of a new history, weavers of hope, builders of the future, peacemakers. Niech Joachim i Anna wstawiają się za nami. Niech pomogą nam strzec dziejów, które nas rodziły i budować życiodajną historię. Niech przypominają nam o duchowym znaczeniu oddawania czci naszym dziadkom i naszym starszom i doceniania ich obecności, by budować lepszą przyszłość. Taką, w której osoby starsze nie są odrzucane
jako funkcjonalnie już niepotrzebne, ale przyszłość, która nie ocenia wartości ludzi tylko na podstawie tego, ile produkują. Przyszłość, która nie jest obojętna na tego, który teraz, w zaawansowanym wieku, potrzebuje więcej czasu, słuchania i uwagi. Przyszłość, w której dla nikogo nie powtarza się historia przemocy i marginalizacji, jakiej doświadczyli nasi bracia i siostry spośród rdzennej ludności. Jest to przyszłość możliwa, jeśli z Bożą pomocą nie zerwiemy więzi z tymi, którzy nas poprzedzili, jeśli będziemy pielęgnować dialog z tymi, którzy przyjdą po nas razem, jako młodzi i starsi, dziadkowie i wnuki. Idźmy razem, naprzód, wspólnie snujmy marzenia i uszanujmy naszych dziadków. May they help us to cherish the history that gave us life, and for our part, to build a life-giving history. May they remind us of our spiritual duty to honor our grandparents and our elders, to treasure their presence among us in order to create a better future, a future in which the elderly are not cast aside because from a practical standpoint, they are no longer useful. A future that does not judge the value of people simply by what they can produce. A future that is not indifferent to the need of the elderly, that need more time to be cared for and listened to. A future in which the history of violence and marginalization suffered by our indigenous brothers and sisters is never repeated. That future is possible if, with God's help, we do not sever the bond that joins us with those who have gone before us, and if we foster dialogue with those who will come after us. Young and old, grandparents and grandchildren, all together, let us move forward together, and together let us dream. And let us not forget Paul's advice to his disciple Timothy. Remember your mother and your grandmother.